kiedy rozpoczynałem oglądanie Pogromców Duchów Imperium Lodu, tak się zastanawiałem, czy ja, facet wychowany na Pogromcach Duchów z lat 80., 90., no czy to będzie coś dla mnie, czy nie, jednak w tym momencie twórcy stwierdzili, my już staramy się o to, żeby młodsze pokolenie, żeby ci, którzy się wychowali na Stranger Things, mogli sobie raczej tę produkcję obejrzeć i byłem zaintrygowany, czy to będzie coś dla mnie. Czy może jednak nie, czy może jednak Pogromcy Duchów się zestarzeli i ta paczka już powinna przejść na emeryturę. Ale fabuła tylko zarysuje, bo nie ma oczywiście po co zdradzać całości. Mamy, no jak się można łatwo domyśleć, mamy kolejnego ducha, akurat tym razem prasumeryjskiego i tak dalej, faceta, stworzenie, które potrafi zamrozić wszystko. No i oczywiście chce opanować świat i tak dalej. No w tym momencie nie ma co więcej opowiadać, bo jeżeli myślisz, ale przecież zaraz, to samo było przecież w jedynce z Gozerianinem, Gozerianem, jakoś tak. To samo było w dwójce z Vigo. I oczywiście, że tak, fabuła jest bardzo, bardzo podobna i myślałem, że to może być wielki problem, ponieważ ileż razy można oglądać ten sam film. No, wiem, przy okazji Gwiezdnych Wojen, kiedy to otrzymaliśmy w ciągu 9 filmów, dostaliśmy 3 razy ten sam film. Stwierdziłem, że no, to mi się ani specjalnie nie podobało, ale tutaj, jak to właśnie miałem ugryźć tutaj, bo fabularnie dzieje się bardzo dużo. Naprawdę, uwierz mi, tutaj się dzieje bardzo dużo, bo mamy oczywiście nasz główny wątek, czyli te siły nieczyste, które chcą zapanować. To się powoli oczywiście rozwija, bo dostajemy pewną fajną kulkę, nie tak, nie kostkę Lamarchanda jak w innej serii, ale rzeczywiście jest kulka i dzieją się dziwne rzeczy, kiedy ta kulka się pojawia. Nasi bohaterowie, tutaj też warto powiedzieć, że oprócz tego, że mamy, no wiadomo, pojawia się Bill Murray, pojawia się Dan Aykroyd, pojawia się Ernie Hudson, mamy naszych nowych bohaterów, którzy w tym filmie występują. Specjalnie mam tutaj zaznaczone, kto się pojawia. No oczywiście jest Paul Rudd jako Gary Grobson. W tym momencie to jest mózg, tak? To jest głowa rodziny. Troszeczkę on, wydaje mi się, akurat był bardziej w tym filmie jako przerywnik humorystyczny i chyba to mi przy okazji Paula Rudda zaczyna nużyć. Rzeczywiście, że on zawsze jest takim no niekoniecznie osobą, która by mnie interesowała. No mamy oczywiście trójkę Spenglerów, bo jest mama, czyli Carrie Coon w tejże roli, syn 18-letni, ważne, tu podkreślane przez cały film, Finn Wolfhard i McKenna Grace w roli Phoebe Spengler. No i rzeczywiście każdy z nich ma osobną historię. Najbardziej chyba rozbudowana jest rola Phoebe, bo ona akurat no, z tym światem duchów, skoro cały czas się w nim, że tak powiem, babrze jest, no to są inne duchy, poznaje inne duchy, jest troszeczkę osamotniona, jest taka troszeczkę wyalienowana z tego względu, że no ona jest 15-latką w tymże filmie, no i pewnych rzeczy nie może robić, ale o tym oczywiście za chwilę dojdę. Trevor Spengler, no to jest niby twardziel, tak? Niby twardziel, bo ja mam 18 lat i jestem w tym momencie super dorosły. No niekoniecznie to wszystko wygląda, ale dzięki Trevorowi dostajemy naszego starego, dobrego znajomego. Tak jak najbardziej w filmie pojawia się Slimer. Tak samo jak zawsze jest to tak naprawdę dodatek humorystyczny i co jest ważne, twórcy stwierdzili, nie to żadne bzdury, komputerowo generowane efekty, nie, tym razem Slimera mamy dokładnie gdzieś tam wyciągnęli z piwnicy, odkurzyli tego samego Slimera, który był używany w latach 80., 90. przy okazji filmów pierwszego i drugiego, więc to jest ten sam nagrany tą samą techniką, więc rzeczywiście jest to potężne oczko w stosunku do nas. Więc fabularnie naprawdę bardzo dużo jest wątków. Oczywiście pojawiają się nasi starzy, dobrzy znajomi. Jak już mówiłem wcześniej, pojawia się Dan Aykroyd, pojawia się Bill Murray, Ernie Hudson, ale pojawia się również facet, którego większość z nas, czy to ze Szklanej Pułapki, bodajże części drugiej, czy to akurat z drugich Pogromców Duchów, niekoniecznie go kochamy, lubimy. Facet, który wtedy grał jakiegoś upierda. Faceta, który stwierdził, no dobra, no to wyłączać tutaj to wszystko, bo inaczej będzie źle. Teraz nasz wredniak, a nawet sprawdzę, czy go umieścili w napisach, bo to dosyć teoretycznie przynajmniej ważna osoba. No nie ma go akurat w tej głównej czołówce. Dawaj. Jest William Atherton, Waltera Pecka gra. Tym razem nasz, no wtedy urzędas, tym razem jest burmistrzem.
burmistrzem, rozumiesz? Ten wredny, ten denerwujący facet jest burmistrzem i to od niego tylko zależy, czy na przykład pogromcy duchów, tak jak w pierwszej części, pójdą do paki, czy na przykład nie pójdą do paki i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście jest to dosyć ciekawe. Jak chodzi o nostalgię, mówiłem już wcześniej, że jest jedno oczko opuszczone, ale tych oczek jest całe mnóstwo. Uwierz mi, całe mnóstwo. Począwszy właśnie od tego rzeczonego Slimera. Potem mamy naszą ekipę, która powraca. I tak na początku, kiedy pojawił się Bill Murray, scena niemalże jak z jedynki, mówię, kurczę, on tylko tam będzie przez 5 sekund i to wszystko, ale okazuje się, że Bill Murray jest w większym wymiarze czasowym, Dan Aykroyd jest go rzeczywiście bardzo dużo i tych ukłonów w stronę właśnie fanów, którzy mają już kilka lat na karku, jest rzeczywiście całe mnóstwo. Tak nawet zastanawiałem się w pewnym momencie, czy to może nie za dużo, ponieważ mamy oczywiście tych nowych pogromców duchów i wiadomo, że to jest skierowane do współczesnej, młodszej widowni, bo o nią głównie chodzi. I też chcą przy okazji zarobić na tym, że okej, pamiętamy was, pokolenie lat 70-80, tutaj jest dla was coś, nostalgia, żebyście również poszli z dzieciakami do kina ze swoimi w tym momencie, możecie spokojnie kupić sobie koszulkę i tak dalej, i tak dalej. Więc nostalgicznie ten film jest bardzo konkretnie pokazany. Nawet pojawia się Annie Potts, którą pewnie większość ludzi w tym momencie kojarzy jako babcię Sheldona z serialu o przygodach młodego Sheldona, ale ona jak najbardziej występowała w oryginalnych Pogromcach Duchów, tutaj również się pojawia i tych nawiązań jest całe mnóstwo. Naprawdę tego jest bardzo dużo, zresztą widzisz tutaj zwiastun co jakiś czas się przeplata i ja osobiście czułem się dobrze, bo te wszystkie rzeczy, to jest tak, że ten film można spokojnie obejrzeć, to jest 5. część, można spokojnie obejrzeć bez znajomości poprzednich filmów. Nie ma tego, że o kurczę, nie widziałem tych dwóch wcześniejszych, potem ten z dziewczynami, potem ten wcześniejszy, potem było dziedzictwo, ja tego wszystkiego nie widziałem. Nie ma problemu, ten film może oglądać solo, bez znajomości poprzednich filmów, z tego względu, że pierwsze, ja wiem, 10, może 15 minut masz wyłożone jak kawa na ławę, co się działo dokładnie. Dowiadujesz się o tym, kim byli pogromcy duchów. Dostajesz część teledysku z Rayem Parkerem juniorem i to wszystko jest tutaj wyjaśnione, więc nie ma tego najmniejszego problemu. Problemu nie ma tego, żebyś udostępnił tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Będzie mi niezmiernie miło i nostalgicznie ten film, tutaj mam napisane 1000%, naprawdę 1000% wypełnia wszelkiego rodzaju normy przewidziane na to. Jeżeli chodzi o akcji tutaj jest za dużo, muszę przyznać. Rzeczywiście akcji jest tutaj za dużo i można byłoby sobie odpuścić, no bo wiadomo, że musimy w tym momencie zacząć z wysokiego C, od sceny łapania ducha, chyba zaczynamy od sceny łapania ducha, smoka jakiegoś, więc rzeczywiście jest pościg, jest grubo, no w tym momencie mamy szybko przedstawione naszych bohaterów, pojawia się Ecto 1, czyli nasz ulubiony samochód z tym swoim dźwiękiem i tak dalej, remiza, to wszystko jest, ale naprawdę akcji jest, wydaje mi się, za dużo, można było spokojnie kilka wątków usunąć, zresztą sam reżyser powiedział, że mimo tego, że film trwa no niemalże 2 godziny, również są sceny, są wątki, które zostały usunięte, ale nie ma tego złego. Powiedział, że kiedy film już wyjdzie na DVD, na Blu-rayu, wszystkie te sceny, które zostały wycięte w montażowni, pojawią się jak najbardziej w scenach dodatkowych, będzie można sobie zobaczyć, więc domyślam się, że już za 2-3 miesiące będziemy mogli się cieszyć tym, jak to rzeczywiście wyglądało, ale tak jak mówię, akcji troszeczkę jest dla mnie za dużo, bo chcieli upchać bardzo wiele rzeczy, też nie chcieli, ażeby ta produkcja była rozciągnięta, no bo umówmy się, jeżeli by prawie 2 godziny, żeby dodali kolejny sceny, byłoby to z 2,5 godziny, w porządku, ja nie mam problemu, żeby ten film obejrzeć w kinie, ty tak samo, ale to produkcja jest również skierowana do dzieci młodszych, oczywiście do dzieciaków w wieku 10-12 lat. I tutaj już może być rzeczywiście problem, więc stwierdzono, okej, no to tutaj wyrzucimy, ale musimy dodać tutaj coś. I i co? Ale tutaj mamy jakiegoś eksperta w bibliotece, no to jego musimy też dać. Patton Oswalt. Tylko na jedną scenę, mimo że było nagrane więcej. Dobrze, tutaj mamy kolejnych ludzi. Jakiś facet przynosi do sklepu Reya Stanca właśnie ten artefakt w tejże roli Kumai Nanjiani, jako Nadine Razmadi.
Oczywiście jego rola też jest ważna, też jest pokazana i tego jest rzeczywiście za dużo. Pewne wątki można byłoby usunąć, może na przykład troszeczkę tej nostalgii, bo wiesz, kiedy jesteśmy w bibliotece, to musimy oczywiście zobaczyć pewną straszącą kobietę w bibliotece i jest to dokładnie ta sama kobieta, która była w tamtym filmie sprzed wielu lat, więc możliwe, że pewne rzeczy można byłoby usunąć, to byłoby lepiej, bo też zauważyłem, że w wielu scenach brakuje mocy. Krótko mówiąc, oglądamy je i na przykład pojawia się nasz właśnie William Atherton jako burmistrz i on jest taki, jak pamiętam właśnie z tej oryginału, że masz to wyłączyć w ogóle i tak dalej, to wszystko, bo wy tu zagrażać. Ja mu taką wredotą straszną. A w tym momencie on jest tak, jak już po prostu on jest po latach, jemu się już nie chce, bo on już podpisał tyle i tyle kontraktów na naprawę wodociągów, tyle i tyle zrobił. I on jest taki zmęczony cały w tym filmie. I tak naprawdę nie tylko on, bo również Bill Murray, który jest tam naprawdę genialny, ale o tym za chwilę, też wygląda na to, że jemu się już nie chce. Nie chce się już mu być po raz wtóry Venkmanem. I mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska Venkmanem, bo to byłoby tak troszeczkę, no ale trudno, tak, jak najbardziej, Peter Venkman. I to jak dla mnie jest za dużo, troszeczkę za dużo. Z drugiej strony mamy Ernie'ego Hudsona, który facet ma wczoraj albo dzisiaj, albo w najbliższych dniach będzie miał 80 na karku, a wygląda jakby miał co najwyżej 40, więc rzeczywiście jest straszna nierównowaga. Nierównowaga jest w tym filmie. Jeżeli chodzi o wizualia, oj, to film jest piękny. Film jest cudowny, jest cudaczny. Coraz więcej jest gadżetów wszelkiego rodzaju, bo to też jest ważne. Jedną z tak naprawdę z osi fabuły jest odpowiedź na pytanie, które my, fani, zadawaliśmy sobie przez wiele lat. Nie będę zdradzał, bo to jest ważne i tego się dopiero dowiadujesz tam gdzieś powiedzmy po 40 minutach, ale bardzo mnie cieszy, że powrócę znowuż do Gwiezdnych Wojen, o których mówiłem wcześniej. Tam były różnego rodzaju zagwozdki, różnego pytania, a czemu to, czemu tutaj ten szturmowiec uderzył głową w drzwi i to rzeczywiście twórcy wysłuchali i w jednej czy w drugim filmie to akurat było odpowiedziane. I tak jest podobnie przy okazji tego tematu, który drążył fora. Tak jak ja wiem, sobie pomyślcie, facet, ty masz 45, a zastanawiasz się o jakiejś rzeczy z pogromców. No ja lubię akurat, ja kocham filmy, ja tym się rzeczywiście pasjonuje. To jest to, co tygryski lubią najbardziej, że widzisz tutaj filmy, jeden, drugi, koszulka i tak dalej. No, tutaj połowy rzeczy o pogromcach duchów i tak zresztą nie pokazałem, więc jak lubisz, jak pasjonujesz się również filmami, daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. Ale film jest zrobiony bardzo ładnie, nie możesz naprawdę przyczepić do niczego. Te zamrożone miasto, można byłoby rzec, ten zabawa ogniem, w końcu te gadżety wszystkie, no bo skoro wiadomo, skoro mamy pogromców duchu, to mamy oczywiście nasze plecaki protonowe, mamy nasze pułapki na duchy i tutaj jest kilka rzeczywiście, bo jak zobaczyłem, oprócz tego, że mamy standardowe, no jak zobaczyłem na przykład pułapkę na duchy, spokojnie z pierwsze chyba 5 minut filmu, która śmiga na samochodzie sterowanym zdalnie albo lata dronem i dron to jest właśnie pułapka na, no bardzo, naprawdę bardzo jest to wszystko super fajnie zrobione. Postaci jest dużo. Postaci jest rzeczywiście bardzo dużo i tak jak mówiłem, jak przy okazji akcji można byłoby część skomasować, część rzeczywiście osób albo usunąć całkowicie, ich wątki usunąć, albo ścisnąć, żeby tego było rzeczywiście mniej, bo w pewnym momencie czułem, że to jest napakowane naprawdę jak PKS do lichenia i aż już zastanawiałem się, jak oni domkną te drzwi, czy to będzie tak jak w japońskim metrze, że gdzieś tam będą panowie z rękawiczkami chodzili i domykali, no ale jakoś ten film daje sobie radę. Nie jest, co akurat chyba nikogo nie będzie dziwiło, nie jest tak dobry jak oryginalny film, bardzo mi przykro, ale rzeczywiście produkcja może się podobać i ja jak najbardziej jestem za. Jak chcesz znać moją ocenę, sprawdź sobie na filmie, tam jest dokładnie podane, jak ten film oceniłem. Oczywiście za nostalgię, za to jak ten film jest zrobiony, dostaje plus 1. Nie powrócili. To akurat nie jest żadna tajemnica, ani Rick Moranis, ani Sigourney Weaver. W obu przypadkach nie było nawet tematu, nie to, że dziękuję bardzo, zarobiony jestem coś, nie. Rick Moranis jest na emeryturze i nie jest zainteresowany i twórcy też mówili, w sumie nam nie przyszło do głowy, żeby zapytać Moranisa. Jeżeli chodzi o Sigourney Weaver, pannę Barrett,
jest wspomniana, kiedy będziesz patrzeć i jest scena w muzeum, obok jest właśnie plakat, że Dana Barrett, słynna wiolonczelistka i tak dalej, ale również nie było pytania, reżyser stwierdził, jeżeli będzie mi dane nakręcić kolejną część, bardzo bym chciał, żeby oni wrócili, no może się nawet u Erika Moranica, który jest na emeryturze i który nie gra w tym momencie w filmach, ale na ten jeden ostatni powiem, że powiem, łabędzi śpiew go tutaj ściągnąć, pokazać mu stary, bądź normalnie częścią tego, co jest, bo to już 5. część i akurat według oficjalnych danych w tym momencie film zarobił w weekend otwarcia 40 bodajże 3 czy tam 44 miliony dolarów. To sprawiło, że seria Pogromców Duchów przekroczyła zarobek $1 miliarda. No, może powiedzieć stary, teraz jeden film robi prawie 3 miliardy, co ty gadasz? No tak, rzeczywiście, ale mówimy tu w tym momencie o 2 filmach, które powstały dawno temu, bo trzeba przypomnieć, że ten film powstał, tutaj mamy wynotowane, 40 lat po premierze oryginału, 35 lat po premierze drugiej części, stulecie Paramount Pictures jest w tym roku, a także jest 10. rocznica śmierci Harolda Ramisa, który oczywiście współtworzył pierwsze 2 części, więc rzeczywiście tak, jak najbardziej była ta szansa, była ta możliwość i wykorzystano to i dziękuję bardzo. I tak to rzeczywiście wygląda, więc jak najbardziej Tobie polecam Pogromców Duchów. Z dzieciakami nie z wszystkimi. Ja mam 7-letniego syna i tak zastanawiałem się, czy wziąć go do kina, bo on akurat lubi Slimera, ale stwierdziłem nie i bardzo dobrze, bo akurat za mocno. Film ma w Irlandii przynajmniej certyfikat 12 plus, więc teoretycznie dzieci powiedzmy 10, 7 mogą pójść tylko że z rodzicami. Niekoniecznie. Może tak powiedzmy celowałbym od 10 roku wzwyż i dopiero później, bo jest kilka scen, które no, mogą się przerodzić, ale co o tym będę gadał, to dokładnie znasz swojego dzieciaka i wiesz, czy wziąć go na ten film, czy krótko mówiąc nie. A tutaj, proszę bardzo, na tej liście jest więcej równie ciekawej recenzji.